Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Frajtak z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie film, który jest zawieszką, która może być świetną alternatywą do kartki pocztowej świątecznej. Mam zawsze mnóstwo okazji do tego, żeby komuś podziękować za pomoc w zeszłym roku i wydaje mi się, że taka zawieszka może być jednym z fajniejszych sposobów na to, żeby to zrobić. Wykonam ją za pomocą patyczków po lodach sklejonych za pomocą kleju ekspresowego albo kleju hobby i pomaluję tą moją zawieszkę najpierw białym Powertexem. Dlaczego używam Powertexu? On mi będzie potrzebny głównie do usztywnienia tekturek, ale również utrwala właśnie te drewienka, które są sklejone w taki, powiedzmy, dosyć prowizoryczny sposób, także Powertex na pewno tą zawieszkę dodatkowo wzmocni. Wystarczy jedna warstwa, jest to warstwa, która zastępuje mi farbę gruntową, warstwa, która daje białe tło. Po pomalowaniu białym Powertexem całość muszę porządnie wysuszyć i po wysuszeniu używam szablonu Primy, w tym przypadku dowolny szablon z ornamentami, w tym przypadku chodziło mi bardziej o listki i te listki korespondują z motywem choinki, której będę używała, stąd się wzięły na akurat tej zawieszce, ale możesz użyć absolutnie dowolnego szablonu. Używam bardzo lekkiej pasty modelarskiej, a następnie tekturek. Tekturki kupuję sobie w sklepie Wycinanka.net. On cały czas funkcjonuje. Wzornictwo jest absolutnie dla mnie nie do podrobienia. Uwielbiam te tekturki i mam ich bardzo dużo. Mam zapasy na pewno jeszcze na wiele ozdób świątecznych i jakoś co roku nie mogę ich wykorzystać, więc tym razem podpowiadam, że jest to naprawdę jeden z najłatwiejszych sposobów na to, żeby wykonać ozdoby świąteczne. Tekturki maluję za pomocą białego Powertexu na folii. Na papierze to Ci się sklei, więc dlatego używam tutaj folii. Może być aluminiowa albo zwykły kawałeczek torebki. Tekturki komponuję warstwowo, czyli układam jedne na drugie, tak żeby troszeczkę na siebie zachodziły, tak żeby budować kolejne jakby pięterka w tej mojej kompozycji mix mediowej. Pierwszym był szablon, tutaj mamy właśnie tekturki. Do struktury dołożę sobie jeszcze kuleczki. Kuleczki Powertexowe w rozmiarze małym i dużym. Te najdrobniejsze kuleczki przypominające kaszę manną, możesz też użyć kaszy mannej bądź jaglanej na przykład, dają taką świetną gradację. I teraz wszystko obficie spryskuję patyną w kolorze niebieskim. Ona nazywa się niebieska, ale jej kolor jest bardziej morski, czyli jest taka niebiesko-zielona. Naprawdę nie żałuję sobie tej patyny. Ona powinna wniknąć w każde jakby zagłębienie. Jeżeli wydaje Ci się, że ten kolor jest zbyt intensywny, można dodać odrobiny wody. Po wyschnięciu, najlepiej na drugi dzień, kiedy kulki już się porządnie trzymają i wszystko się utwardziło, za pomocą pędzla Standarino, takiego szczecinowego, zaczynam bielenie. Ten proces trzeba będzie powtórzyć jakieś 2-3 razy, dlatego że patyna bister przebija troszeczkę przez farbę kredową. Poza tym za pierwszym razem naprawdę trudno jest uzyskać rodzaj gradacji koloru, czyli jakby przejścia od koloru najciemniejszego do najjaśniejszego. Pierwsza warstwa to jest pocieranie leżącym pędzlem po całości, tak żeby to wybielić. Ale kolejne warstwy już tylko podkreślają wybrane elementy, czyli ja już kolejnymi warstwami na przykład podkreślam tylko brzegi, na przykład pół choinki, odrobinę napisu, nie pocieram po całości. Po wyschnięciu podkreślę jeszcze jagódki drobne z tego wycinankowego motywu za pomocą czerwonej farby akrylowej, tak żeby pojawił się akcent kolorystyczny. I po tym kolorystycznym elemencie ja nawet nie będę tego zabezpieczać, bo to jest naprawdę drobiazg, który ma zastąpić kartkę pocztową. Ta zawieszka będzie wymagała tylko zamontowania sznureczka. Sznureczek jest to sznureczek bawełniany i ja mam taki sposób, że
Z lewej strony przyczepiam sznureczek za pomocą odrobiny papieru, kartonika, czyli teraz sobie rozcinam go na 2 kawałki. Zrobię na górze kokardkę, żeby zobaczyć, jaką długość będzie mogła mieć moja zawieszka, i z lewej strony za pomocą kleju ekspresowego pocieram małe kartoniki i przyklejam tymi kartonikami sznurek. To jest troszeczkę bardziej trwałe niż klejenie samego sznurka. Mam nadzieję, że ten bardzo prosty sposób na świąteczną zawieszkę Ci się spodobał. To najłatwiejsze mix media, jakie udało mi się do tej pory wymyślić. Zajrzyj do mnie na media społecznościowe, tam znajdziesz o wiele więcej treści, ale najważniejsze, żebyś nie spędzała zbyt dużo czasu przed monitorem. Zrób coś swojego, biegnij malować, daj znać, jak Ci wyszło. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!